Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia i dopełnienie do filmu wczorajszego. Nów czy zaćmienie, a w rzeczywistości Słońce. Czy Słońce jest najważniejsze? Oczywiście, że tak. Tak wygląda nasz kosmogram, który mamy nów i on jest taki lekko powiększony, więc proszę zwrócić uwagę, jak on wygląda. Będziemy omawiać Słońce, będziemy mówić o Plutonie, będziemy mówić o Marsie, ale i także Neptun. Dlaczego tak jest? A to ciekawe, bo wszystkim się wydaje, że astrologia to jest taka wiedza dla nikogo, a w rzeczywistości jest to potężna wiedza, która tłumaczy nam pewne formy naszego zachowania i spostrzegania tej rzeczywistości, w której jesteśmy, którą mamy, która jest dla nas tak bardzo istotna. Właśnie przygotowuję sobie aspekty, które mówią o jednym. Tutaj mam całą grupę wydruków, które ułatwią mnie, przypuśćmy tą interpretację chwilową, czyli tutaj dla Państwa. Oczywiście, że można by było powiedzieć, że można by zrobić tak, albo tak, albo tak, albo tak. No nie zupełnie. Jeżeli bierzemy pod uwagę pewne zagadnienia, to najważniejsze jest w tym wszystkim zawsze Słońce. Kiedy Słońce znalazło się w znaku barana, czyli w akcji, a jest, jakby nie było, powiązane z Marsem, bo baran to Mars, a mamy właśnie tego Marsa na ascendencie i on wzbudza nas, w nas i wokół nas pewną energię życia, więc nie ma co się dziwić, że nagle Słońce otrzymuje ogromną siłę. Trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że Słońce wyznacza nam kierunek naszego życia. Od Słońca zależy kompletnie wszystko. Słońce jest w środku. To udowodnił Mikołaj Kopernik i że nie Ziemia, nie Jowisz, nie kto, tylko akurat Słońce. Czy Słońce jest tą planetą, właściwie nie planetą, tylko jest Słońcem, ale potraktujmy to jako przedmiot, no też źle, błąd. Słońce to Słońce. Będziemy się trzymać tego układu, bo będzie, może mogą niektórzy zrobić jakiekolwiek zarzuty, albo Pan nie wie, o czym Pan mówi. No nie wiem, że Słońce jest najważniejsze, to nie wiem. Każdy z nas ma gdzieś to Słońce i od tego Słońca nazywamy to dzień urodzenia, bo Słońce, tam gdzie jest Słońce, tam no, coś się dzieje. W kosmogramie oczywiście. Czy Słońce jest najważniejsze? Nie, cały kosmogram jest najważniejszy. Z całego kosmogramu czytamy, dopiero odczytujemy to wszystko, co jest zapisane w tym kole. No, mamy problem. Miejmy nadzieję, że te dzieciaki nie będą za bardzo intensywnie strzelać do tej bramki. A jesteśmy na ławeczce astrologicznej. No i już zająłem tą ławeczkę i trudno, ławeczka jest do mnie. Należy w tej chwili, wczoraj nie mogła należeć. Chciałem gdzie indziej, bo wiedziałem, że dzieciaki przyjdą i będą grać w piłkę, ale no jest taki czas, że po lekcjach i dobrze, nie grają. Niech, bo jest piękna pogoda, niech chwytają słońce. Koniunkcja Słońca z Księżycem daje nów i początek. W baranie tym bardziej. Ten nów jest połączony z Merkurem, czyli informacja, nerwy, świadomość, to wszystko. Następnie jest
koniunkcja z Neptunem. Neptun akurat też znalazł się w znaku barana. Co 160 lat jest. Już o tym mówiłem, powtarzam się, ale niektórzy powiedzą, o czym on bredzi, co on chce. Nic nie chce, tylko chce wytłumaczyć, na czym to wszystko polega. Neptun jest 160 lat. Trzeba by zobaczyć, jak Słońce jest aktywne. Aktywność Słońca ponoć jest co 11 lat. Czy to prawda? Nie jestem fizykiem, nie jestem astronomem, także nie umiem na ten temat nic powiedzieć, ale to, co wiem, to wiem i to, co wiem, to powiem. Słońce to w gruncie rzeczy postać bardzo narcystyczna, bo Apollo, Bóg piękna i troszeczkę taki, wiecie, w lustereczko i poprawić sobie włoski, czy są ładne. Apollo ma swoje zwyczaje i czy jest okrutny? W pewnym sensie tak, lubi dokuczać. W jaki sposób dokucza? No, jak zbyt długo na słoneczko będzie was skórka boleć. Skórka to koziorożec, a jest w kwadraturze do ascendentu w tej chwili, no i może tak być. Co prawda on się schował w lwie, we Władcy, znaczy miejscem jego pobytu jest lew. No wtedy jest kwinkus. Nie każdy ma taki kolor skóry, jaki byśmy. Znaczy niektórzy mogą się opalać bez problemu, inni mają problemy. No więc właśnie kwinkus pokazuje ten moment, jeżeli patrzymy z punktu lwa, dla tych niedowiarków. Troszeczkę trzeba myśleć. Ja wiem, że jestem okrutny, no ale jeżeli przekazuję wiedzę, to trzeba okrutnie, bo inaczej nie ma wiary. A wiara w wiedzę jest najważniejszą rzeczą, bo gdyby nie, to Kopernik tak się bał, że dopiero pod koniec życia oddał do druku o obrotach sfer niebieskich. Tak to się nazywa. Czy znał się na astrologii? Oczywiście, że tak, bo on studiował astrologię, a nie astronomię. Jeżeli ktoś uważa, że studiował astronomię, no to chyba jest niedouczony. No ale takich niedouków jest pełno w tej chwili. No, w tej chwili mamy najwięcej niedouków, bo wszyscy poszli jak jeden przez te 3 lata. Uważają, że no nie, ale zrobili pieniądze na następnych nieukach, czyli był taki kraj cep, cepa, cepem pogania, no i właśnie cepa. No i to P to fortuna. No dobrze, ale zostawmy to i idźmy dalej. Czy Pluton ma jakieś powiązania no bo Pluton jest właściwie głównym dzisiaj tutaj w tej mojej rozmowie jest najważniejszy ze względu na to, że będziemy rozmawiać o tym wypadku, który się stał, o tym trzęsieniu ziemi i czy faktycznie nie był na wejściu, ale już na wejściu Słońca w znak barana wiemy o tym, że baran jego władcą jest Mars, a Mars akurat znajduje się w raku, czyli i w dładzie barana w tym momencie, to chodzi o 29 marzec, godzina 11 rano, tutaj na terenie Warszawy oczywiście, kosmogram jest robiony na Warszawę. I Mars ma taką, no jest w raku, czyli jest w kwadraturze do siebie, no więc wiemy o tym, że on musiał coś wytworzyć, ponieważ kwadratura jest zapłodnieniem, więc gdzieś musiało coś być. No,
jeżeli patrzymy na wszechświat, no więc nie ma co się dziwić, że nagle jakaś energia, że nasz Apollo nie wytrzymał nerwowo i rzucił jakąś flarę i ta flara, ponieważ teraz trzeba by zastanowić się, czy Słońce, czy Księżyc, kto ma większą, kto jest najważniejszy, bo to są dwa światła. Tylko jeżeli przyglądamy się Słońcu, to Słońce jest zasłonięte Księżycem. Więc Księżyc jest jakby tarczą, ale jednocześnie jest ta kobieca strona, więc teraz, jeżeli potrzebujemy energię, energia jest tylko wyłącznie z tej baterii, którą nazywamy Słońcem i ta bateria musi jakoś przekazać, więc przekazuje promieniowanie, to co widzicie teraz, to co założyłem okulary, żeby nie mieć kłopotów ze wzrokiem, co za nieprawda, że nie mam, normalnie jak każdy z nas. I teraz ta flara, ta energia, która bo już kiedyś była i trafiła w Merkurego i Merkury zmienił jakby swoje nie położenie, ale swój system myślenia. Merkury troszeczkę kiedyś był mniej hadesowy, teraz jest bardziej hadesowy, czy bardziej, no to co ja powiedziałem w radiu, taki eschatologiczny. Merkury jest bogiem informacji, ale także i układu naszego nerwowego, a inaczej mówiąc komunikacji, a przecież on znajduje się w tej grupie właśnie tutaj Słońce, Księżyc i Merkury. I odgrywa ogromną rolę w tym działaniu, więc już wiemy, że teraz trzeba brać pod uwagę, że Merkury jest takim troszeczkę złodziejaszkiem, oszustem i Słońce, Księżyc plus Merkury mogło się zadziać coś takiego, że właśnie ta energia wyszła niekontrolowana, no i dzięki Marsowi też w tej kwadraturze. Teraz komu to było potrzebne? Jedna rzecz, że Ziemia składa się z pewnych, nazwijmy to, lądy. I te lądy z sobą kursują. Tam, gdzie jest Australia, kiedyś nie było Australii, tam, gdzie jest Europa, nie było Europy, tam, gdzie jest Afryka czy Indie, to się oderwało od tego. Ja na tym się nie znam, ale trzeba brać pod uwagę, o co mnie chodzi. Są te rowy, te tektoniczne, te łączenia, które odgrywają ogromną rolę, bo tym się opiekuje właśnie Pluton. Pluton znajduje się w wodniku i w ładzie ryby. Trzeba brać pod uwagę, że wszystko, co się odbywa w wodniku i to, co się, tak jak Uran to robi, nigdy nie można określić czasu. Ten czas jest nieokreślony. Jeżeli patrzymy na Urana, Uran nawet w niektórych sprawach może do 3-5 lat mieć swoje kaprysy, że się nic nie wydarzy i nagle uraniczne sytuacje. Dlatego tak ciężko jest określić w naszym życiu moment, kiedy przychodzi rozstanie czy rozwód. Właściwie nie wiemy. Czasami i wręcz takie jest przysłowie, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. No więc to jest właśnie ta zamiana, taka. Uran daje nam pewną specyficzną wolność i niezależność, a także zmiany. No więc jeżeli ten Pluton wszedł do wodnika, to i on musi w tym momencie, wodnik jest naprzeciwko lwa, w lwie jest Słońce. Słońce znalazło się
w Baranie. Z kolei właśnie Mars jest w Raku, więc rozpoczyna się gra. Gra w trzęsienia Ziemi i jeszcze inne rzeczy. Oczywiście jeszcze Saturna trzeba brać pod uwagę, ponieważ on jest w Rybach i w Strzelcu. I on kieruje tymi wszystkimi działaniami. No daje tą energię, tak? Daje tą fizykę taką, daje ten, określa miejsca. I to wszystko tworzy to, że te trzęsienia Ziemi dopiero się rozpoczęły. To dopiero jest początek. I właśnie dlatego też chciałbym tutaj pomału zwrócić uwagę na następną datę. To jest dokładnie 31. Ja zmienię okulary jednak. Bardziej mi się to przyda niż te słoneczne. Nie wiem, czy nie dostanę jakieś. Chyba jednak będę musiał z dioptrażem i słoneczne sobie załatwić. Nigdy nie myślałem, że będą mi potrzebne słoneczne do czytania na tym, ale jednak 31 marzec, godzina 12 u nas w Polsce. Więc bierzmy pod uwagę, że to jest właśnie po tym 29, ta data taka dosyć interesująca. I teraz, co się wydarzyło? Co przyciągło moją uwagę jako astrologa? Przede wszystkim Pluton, który zrobił kwadraturę do Księżyca. Księżyc jest w koniunkcji, już właściwie rozchodzi się lekko, bo jest w półsekstylu, czyli odszedł leciutko i uruchomił Księżyc. Czyli dokładnie Księżyc jako, powiedzmy, że Gaja, znalazła się w kwadraturze do tego działania. Właśnie teraz, to jest właśnie to, co teraz pokazuję. I nadal nasz drogi Pluton jest w sekstylu do Neptuna i w sekstylu do Merkurego w kwadraturze do Księżyca. To daje pewien układ. Teraz Neptun przygotowuje się w koniunkcji z Saturnem. Więc Saturn jako ta planeta czasu nagle znienacka uruchamia ten czas, który mamy te 160 czy 100, to też trzeba by zobaczyć astrologicznie, jak wyglądało, kiedy było ostatnie trzęsienia. Możecie sobie to sprawdzić, tylko ja informuję, jak my pracujemy. Ja nie zajmuję się akurat trzęsieniami, ale w tej chwili przy tak ogromnej tragedii, to trzeba spojrzeć na to troszeczkę z pewną historią. I teraz druga data to jest 6 kwiecień, więc to już przed nami, lada moment. Jest opozycja Plutona do Księżyca nadal, ale to, co jest najciekawsze, to, że Jowisz jest w sekstylu do Słońca i trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że tutaj jeszcze występują takie sytuacje, że Mars jest w trygonie do Saturna i w trygonie do Neptuna. I on tutaj może odegrać dużą rolę ze względu na to, że mogą wystąpić tutaj w pewnym sensie pewne delikatne
rozrachunki z przyrodą i zobaczymy, co się stanie tutaj. Tutaj trzeba bardzo zwrócić uwagę na tego 6 kwietnia. No i potem następną datę mamy 8 kwiecień, kiedy już następuje kwadratura Słońca z Marsem i Księżyc jest w kwadraturze do Urana, to jest bardzo interesujące. No i nasz Pluton jest w opozycji do Marsa. To będzie tutaj prawdopodobnie najciekawszy moment informacyjny, dlatego że dlaczego ja tak pilę tutaj do tych rzeczy? Bierzmy pod uwagę, że to jest energia, która wyszła ze Słońca i ta energia ma charakter destrukcyjny. Ze względu na chociażby Urana, który znajduje się w Byku i Uran ma 2D ryb, a Uran w swoim działaniu właśnie już rozpoczął te swoje sytuacje i te swoje pomysły, które są bardzo charakterystyczne w formie właśnie strat. To przykre, ale odejścia ludzi. Ponieważ Uran bierze dosyć duże znaczenie, jeżeli ktokolwiek przejrzał i brał pod uwagę, no więc to jest taki moment. Teraz musimy poczekać do 23 kwietnia. To już Słońce wkroczy w znak Byka. Ja już mówię do przodu, żeby Państwo obserwowali to. Jest w kwadraturze nadal z Marsem, Księżyc jest w kwadraturze nadal z Uranem, no i Pluton jest w kwadraturze ze Słońcem. I to może być apogeum tego naszego działania, tej naszej tutaj rozmowy. I dla mnie ten 23 to nie musi być 23, ale ten moment i co tu ukrywać, 1 maj, który będzie takim kulminacyjnym momentem, bo potem też się będzie wydarzać, ale ja już nie chciałem tak daleko jechać, ponieważ tutaj Słońce będzie w dładzie Panny, a w znaku Byka, a wiemy o tym, że Panna to w pewnym momencie taka histeria troszeczkę, no więc tutaj nastąpią jakby działania, które są dosyć interesujące. Dlaczego? Dlatego, że Słońce jest w kwadraturze do Marsa, jest w kwadraturze do Plutona, jest w kwadraturze do ascendentu. Akurat tak wyszło tutaj, bo to jest na godzinę 12, ale i także Księżyc jest w kwadraturze do Wenus, Księżyc jest w kwadraturze do Saturna, Księżyc jest w kwadraturze do Neptuna i Merkury właściwie jest pusty, więc to jest bardzo istotny dzień dla Merkurego. Wiemy o tym, że ten nów, który teraz był, tego 29, on miał charakterystykę Merkurego. Merkury był jedną z najważniejszych planet i on tutaj, to już jest taki fragment po nowiu tutaj Księżyca z Słońcem w Byku, oczywiście, że tak, bo już nów był troszeczkę wcześniej, tego Byka, ale jednak ten 1 maj będzie bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy początek i teraz Byk jest władcą Ziemi i w takim spektakularnym charakterze on ma więcej do powiedzenia w tej przestrzeni własności i w tej przestrzeni globalnej i zobaczymy, jak będzie postępować, no co tu ukrywać, ale Gaia, czyli przyroda, jak będzie postępować Ziemia w stosunku do życia na niej. Jak rozegra teraz
te sprawy wulkaniczne, tych trzęsień ziemi, tych geologicznych zmian, które będą następować dosyć silnie, dlatego że Neptun musi gdzieś znaleźć ofiary, o których ja wspominałem wczoraj, ale nie chciałem wcześniej, dlatego że bardzo łatwo jest opowiadać o czymś, co jest tragedią człowieka. I no jednak musimy przyzwyczaić się do jednego, że jesteśmy częścią przyrody, a tłumaczyłem Państwu, że w astrologii nie szukamy tego zła, tylko szukamy drogę wyjścia. I czy ta droga wyjścia jest? Oczywiście, że jest, ponieważ mamy mechanizmy ku temu, aby wiedzieć, tylko nie chcemy wiedzieć, albo chcemy no po prostu ulegać jakiejś tragedii, bo tragedia to, no ja mieszkam w takim mieście, gdzie właściwie, no co tu ukrywać, ale sporo osób odeszło, dlatego że my tutaj miasto to jest bardzo podbite skorpionem, tą ciężką pracą. To jest w wyniku powstania miasta, tego nadania miasta, nie powstanie miasta, nie nadanie miastu miasta, tylko ze względu na to miasto przemysłowe. Kiedy właśnie car nadał, bo przecież to Jagiełło to stworzył to miejsce w Wolborzu, a tutaj moment powstania tego miasta jako miasta przemysłowego, kiedy Rembeliński tutaj rozpoczął całe działanie i mamy tego skorpiona, no to w tym momencie też mamy, tak jak w Ziemi Obiecanej, tą maszynę i to bezwzględne, tą sytuację, gdzie ten człowiek zginął i jednocześnie ta obojętność, a jesteśmy tutaj w tym parku, gdzie też mówiłem o tym miejscu takim, które też dzisiaj właściwie jest, wszyscy wiemy, a przechodzimy koło tego i nawet nie mamy jakiego. Także dzisiaj spotkanie z obojętnością jest namiętnością, bo stało się jakby w zwyczaju i im więcej, najbardziej niebezpieczne jest to, że poddajemy się właśnie tej iluzji i temu wszystkiemu, co już odeszliśmy od tego sensu rybiego, ponieważ Neptun no, zmienił swoją pozycję i wszedł do barana, wyszedł z ryby, ale on będzie tu chwilę i za chwilę on będzie retrogradował i znowuż jesteśmy na takim rozdrożu intelektualnym i też procesów, które będą się wydarzać właśnie wtedy, kiedy Neptun wejdzie już na stałe na te 150 parę lat do znaku barana. W tej chwili on jeszcze jest chwilowo i pokazuje tylko nam jakby swoje ego, jak to będzie, jaki jest to czas. Oczywiście, że można i też działania, które spisujecie Państwo, to co powiedziałem na tych kartkach, jak wygląda nasza świadomość wobec każdego dnia, jak będzie wyglądać ta przyszłość w ciągu tego roku, każdego miesiąca, można też to wpisać, ale trzeba brać pod uwagę, że te tragedie nas nie dosięgnęły bezpośrednio, ale z punktu widzenia planety jako wioska, tak. I czy my możemy tu dostać, na przykład spodziewać się trzęsień ziemi? No przecież były. I to wcale nie tak dawno, bo jeszcze ci, którzy mieszkają w Suwałkach, wiedzą o tym. Ci, którzy mieszkają we Wrocławiu, też odczuli to i Polska właśnie leży w tej linii, gdzie kontynenty
nie spiętrzają się, ale jednak występują. Między innymi nasze jeziora rynnowe, które są usytuowane w pewnym kierunku i które można by powiedzieć, no tak, ale to wycofujący się zmarzlina stworzyła, no niezupełnie. Mamy Ślężę, która jest wulkanem i która jest aktywna w naszej pamięci, bo to wcale nie było tak dawno. Musimy brać też czas geologiczny pod uwagę, kiedy geologiczny czas jest zupełnie inaczej liczony niż nasz. 1000 lat to jest no, kilka sekund. Kamienie w rzeczywistości rozmawiają i mówią, i nawet są dowody, że kamienie się poruszają i korespondują z sobą. O czym mówi Frank Zaleski i jest w tym wyjątkowym ekspertem i radzę tutaj zasięgnąć u źródła informacji, ponieważ jest to człowiek, którego wiedza i spostrzeżenie rzeczywistości przekracza nasz intelekt, no, każdego z nas, no, chyba że Państwo też mają takie zdolności spostrzegania aż tak. Ja staram się połączyć to wszystko, no ale czas, co tu ukrywać, Hadesu i Plutona przyszedł w tym Uranie, wreszcie odezwał się, bo niedawno on wszedł do znaku wodnika i Pluton będzie teraz trzeba brać pod uwagę, że on jest naprzeciwko Marsa i w kwadraturze do Słońca, kiedy właśnie ta ekipa ma dużo do powiedzenia, naprawdę dużo do powiedzenia i w tej kwestii przede wszystkim psychiki, ale także i tego, co nazywamy zjawiskami geologicznymi. Więc te zjawiska geologiczne będą się nawarstwiać w tej chwili, one będą bardzo no, czy spektakularne? Na pewno tak, ale miejmy nadzieję, że świadomość ludzka i cierpienie i myślokształt tworzy cuda. I jest to czas cudów, ponieważ Neptun wymaga od nas z tej formy gloryfikacji tej planety. A ta planeta jest planetą właśnie umiejętności myślenia zupełnie w inny sposób, niż my sobie zdajemy sprawę, czyli otworzenia przed sobą właśnie tej duchowości, tej fantazji, tego wszystkiego, przewidywania działania. Uran jest przeciwnością tego wszystkiego, ale jest intuicją. Więc intuicję, jeżeli wyostrzymy sobie, pozbawimy się tych wszystkich form plastiku, tych wszystkich form nakazów i zakazów, a stworzymy sobie formę właśnie intuicyjną i będziemy strzec każdego jak kura swoich piskląt i nawet rzucająca się na jaszczębia i wygrywająca, ponieważ jej determinacja jest tak potężna. Więc my jesteśmy w tej chwili właśnie takim stworzonkiem, które nie ma walczyć z przyrodą, a ma od niej się uczyć. I w tej chwili właśnie to jest to, że my się przeciwstawiamy, a gdzie są te punkty newralgiczne, tego przyroda nie pokazuje, tylko działa na zasadzie, no, trzeba przyznać, ogromnej tragedii i ogromnych konsekwencji, które dla nas czasami są niezrozumiałe, tak jak nie możemy zrozumieć, dlaczego było powstanie warszawskie, powstanie lwowskie, II wojna światowa, I wojna światowa, a teraz właśnie ta tragedia, która dotknęła nie na wojnie, a jednak wojna z żywiołem, a wojna
nadal wisi jakby w powietrzu i miejmy nadzieję, że tragedia stworzy opamiętanie i wystarczy już ofiar. Przyroda pokazała, jak to działa. Trzeba współczuć i dziękować przede wszystkim Stwórcy, że to nie było tu, ale tu może być też. Także nie patrzmy na to, że nie, ponieważ Ziemia jest grą w piłkę, a piłka jest okrągła. Jak ktoś powie, że jest płaskoziemcą, w porządku, to ruchy tektoniczne i pewnych płaszczyzn kontynentalnych mogą nachodzić na siebie i my jesteśmy właśnie w takim punkcie i małe ciśnienie od wewnątrz i już nie mamy właściwie wtedy problemu. Jesteśmy w takim punkcie. Słuchajcie, to wyjaśniłem Wam tutaj działanie z punktu widzenia astrologii i Słońca i tej flary, która poszła, ta energia, która podało NASA i wyjaśnienie, jak ja to widzę z punktu widzenia astrologa i przyglądaniu się wielokrotnie aktywności Słońca, którą bardzo dawno temu mieliśmy z Andrzejem Perką program w TOI i chcieliśmy pokazać właśnie aktywność Słońca na giełdzie. No i właśnie w ten dzień zlikwidowano ten program i nie udało się, ale przynajmniej mamy to zaznaczone w swojej historii. A w tej chwili bez różnicy, czy to jest giełda, czy właśnie ruchy tektoniczne Ziemi, Słońce bierze udział w tym. Właściwie w każdym momencie naszego życia Słońce bierze. Tylko teraz akurat planety, które się ułożyły, które omówiłem, pokazują, ponieważ już dawno, parę tygodni temu mówiłem, że tektoniczne rzeczy mogą wystąpić, dlatego że tak są ustawione planety i nie ma co się dziwić i to jest właśnie absurd wiedzy czy nauki, że nie podejmuje konfrontacji z astrologią, że astrologia wyszła poza ram edukacji i ta niewiedza jest naszą tragedią jednocześnie nas jako astrologów i Państwa jako ludzi, którzy nie znają astrologii, bo kiedy się zna tą astrologię, można opuścić dany teren i stworzyć to, żeby przyroda wyżyła się tam bez konsekwencji. Po to mamy właśnie świadomość i umiejętność czytania w kosmogramie tego wszystkiego, co jest zapisane. Także to jest, dla mnie jest to niezrozumiałe. No ale cóż, tak jest. Cóż mogę powiedzieć? Zostawiam Państwa przede wszystkim z przemyśleniami i z modlitwą za tych, którzy odeszli, bo tylko tak możemy. Więc Ojcze nasz, przynajmniej 3 razy powtórzmy i poprośmy o to, albo podziękujmy, że żyjemy. Do zobaczenia z Bogiem. To smutne, ale prawdziwe.